Mam nadzieję, że tymi 2 odcinkami wyciągnąłem was z Kinder barowej. Takiego miejsca w sieci jeszcze nie było. Na moim YouTubie nie tylko znajdziecie turbo smaczne przepisy, ale także i morze porad oraz wskazówek, jak szybko coś upichcić. Będzie też mnóstwo śmiechu i zabawy. Zapraszam. Hej głodomory! Czy wciąż kochacie tak bardzo gotować dla swoich pociech oraz ich znajomych? Jeśli tak, to dobrze się składa, bo postanowiłem wam przedstawić drugi odcinek super kulinarnej uczty na Kinder Ball. Pokażę wam teraz, jak przygotować przepyszne guacamole, salsę serową czy salsę pomidorową, a na końcu jak sprawić, że tortilla będzie słodziutka, że palce lizać. Zacznijmy od guacamole. Potrzebujecie do niej na 2 takie awokado, połówkę czerwonej cebuli pokrojoną w drobną kosteczkę. Po cebuli zajmijcie się pikantną papryką. Pamiętajcie, że gotujecie dla swoich pociech, więc nie przesadzajcie z ostrością. W moim guacamole nie może zabraknąć pysznego, słodkiego i wyrazistego pomidora. Musicie przekroić pomidora na pół, po czym na mniejszą ćwiarteczkę i teraz za pomocą mniejszego nożyka obcinacie skórę. W ten sposób prowadząc nóż. Pomidora pozbawiłem pestek, bo ta woda mi nie jest potrzebna w guacamole, a tą mięsistą część kroję w drobną kosteczkę. I czas na awokado, no bo przecież to jest baza guacamole. O, zerknijcie tylko, jaki piękny, zielony kolor. Za pomocą noża teraz wykręcacie pestkę, a za pomocą łyżki wybieracie miąższ ze skórki. I za pomocą widelca teraz delikatnie miażdżymy awokado. Najpierw limonką zawsze skropcie awokado, po to, żeby ono się nie utleniło, żeby dalej zachowało tą swoją fenomenalną zieleń. Doprawcie solą i teraz możecie przerzucić awokado do miski z pozostałymi warzywami, aby za chwilę to wszystko wymieszać. W guacamole nie może zabraknąć jeszcze jednej przyprawy, czyli świeżej kolendry. No bez niej nie wyobrażam sobie kuchni meksykańskiej. W ogóle powiem wam szczerze, że ja bez kolendry to sobie przede wszystkim swojej kuchni nie wyobrażam. Gotowe guacamole teraz odstawcie na bok i zajmijcie się przygotowaniem razem ze mną 2 sals. Jedna, bardzo prosta, serowa. Wystarczy mieć tylko rondelek oraz kilka fajnych atrybutów. Pierwszy, podstawowy składnik mojej serowej salsy to smażony ser z Nowego Tomyśla. Uwielbiam go rozpuszczać, jest bardzo wyrazisty i przy okazji bardzo serowy. Dorzucam serki topione, najlepiej jak wam się uda kupić cheddary. Są najsmaczniejsze. Wlewam tu szklankę mleka. I trzeba jeszcze to doprawić. Salsa serowa powinna być lekko podwędzana. Genialnym dodatkiem będzie ostatnio łatwo dostępna na rynku sól wędzona. I jeszcze musicie nadać koloru salsie serowej. Tutaj czerwona papryka, najlepiej słodka, bo to w końcu dla dzieci będzie bardzo skuteczna. Odstawiam to na bok. Na razie jeszcze tego nie stawiam na ogień. Pójdziemy wszyscy razem pogotować. A tymczasem przygotujcie sobie wszystko na salsę pomidorową. Potrzebujecie do niej 1 cebulę szalotkę. Szalotkę pokrójcie w kostkę. Podobnie zróbcie z tą oto zieloną papryką. Również pokrójcie w drobną kostkę. Najlepiej taką samą, jak pokrojona jest cebula. Paprykę i cebulę przerzućcie do małego rondelka. I dolejcie trochę oliwy lub oleju do smażenia. Pach! Obydwa garnki oraz was zabieram ze sobą. Pod obydwoma garnuszkami musicie rozpalić ogień, ale taki średniej wielkości, nie za duży. I cały czas obserwować, co tu się dzieje. Ponieważ gdy tu tylko się coś lekko przypali, to ta salsa stanie się gorsza. A tu momentalnie to mleko z serem może wykipić. Salsa serowa potrzebuje jeszcze dosłownie kilku minut, aby ten ser do końca się rozpuścił. Natomiast tutaj już bardzo ładnie zeszkliła się papryka i szalotka, w związku z czym możecie dodać teraz pomidory. Najlepsze będą pomidory z puszki krojone lub pomidorki sherry, takie jak ja dodałem. Dodajcie pół łyżeczki cukru na szklankę pomidorów oraz około łyżeczki ulubionego octu. Mam nadzieję, że i wam się tak czadowo rozpuścił ten ser. Jeżeli zostały jakiekolwiek grudki, to tym się kompletnie nie przejmujcie. Trochę tej salsy wylejcie na te chrupiące nachosy. Tak, dzieciaki uwielbiają takie rzeczy. A resztę salsy najlepiej przelać do miseczki i postawić obok. Natomiast salsę pomidorową jeszcze zanim podacie na stół, należy zmiksować.
Jeżeli chcecie zmiksować jakiś turbo gorący sos albo zupę krem, to lepiej poczekajcie, aż lekko przystygnie, bo inaczej efekt będzie jak u mnie. Na suchą patelnię wrzućcie pokrojone tortille i smażcie, aż się lekko przyrumienią. Teraz na tortillę wysypcie odrobinę cukru pudru, odrobinę cynamonu. Mój pomysł na deser z tortilli prawie gotowy. Prawie, ponieważ jeszcze na samym końcu tą nieziemsko pachnącą cynamonem chrupiącą tortillę polewam miodem. I bardzo proszę, nachosy z guacamole, nachosy z salsą serową, pyszny tortillowy deser, no i do tego jeszcze pikantna salsa z pomidorów, w której możecie zamoczyć na przykład właśnie tego nachosa. Obłędne. A po napisach wygląda to tak. Mamy to! No to jemy.